Dzień dobry Państwu w ten mroźny poranek. A już tutaj my chacamy wszyscy. Cała armia mnie tutaj zgraja, tutaj po nogach gryzie. No, złazić po mnie. Już Wam pokazuję. Tam już harcują, tutaj mnie ktoś skacze na mnie, czy... O, widzicie już, nie, zostaw mi moje fajne zimowe spodenki. No, to są naprawdę ciepłe. Idziemy zobaczyć do Marcinka, gdzie jest... Au! Kurde, ty gryzoniu jeden mały. To, o, Marcinek tam się chowa pod plandeką i wyciąga sianko. Ojejciu, widzicie, mamy fajnie ekspandorami tutaj połapałam, żeby nam się tutaj ta plandeka, jak jest wiatr, nie uciekała, nie zwiewała. A tutaj, o, bąki znowu szarcują. Przestań za sobą spodnie, gnojuwo. One cały czas tak, ale muszą się wybiegać. No. O, mamy sianko, ale piękne sianko. Oj, oj, oj. Ale fajne. Dziękujemy Ci bardzo, Mireczku, Dzięki, nasz kochany. Miruś. Oj, na Ciebie zawsze możemy liczyć. Nasz duży skarb, co nie? Oj, no zostaw no, moje spodnie, kurde, nie mogę się ruszyć. Ty, oto odczep się. Au! No, masz. Zeżryj matkę, zeżryj matkę. Ty gówniaro jedna. Co ty sobie wyobrażasz? Jezus Maria. I to ta jedna, wiesz, to ta czerwona tak. Co? Ta czerwona. Czerwona? Patrzcie jak Marcin obładowany. I tak codziennie 2 razy, No. plus jeszcze woda. O, Thanos tutaj pokazuje, że mu coś się nie podoba. No dobra, dobrze Thanosku, dobrze. Pokaż, kto tu rządzi. A jak? Widzicie, jak do niego się skradają? Oj, biedne, maltretują cię, co? I za nim, widzicie? I bąki za nim lecą. No co one chcą od ciebie, Thanosku, ha? No i tak uwielbiają. Uwielbiają go. Zobacz, lecą dalej. On na nie warknął, a ty dalej patrz za nim. A gdzie wy, bąki, idziecie? Chodźcie tutaj. Śnieżynki nasze. Dobra, kicamy teraz. Widzicie, jaki Marcin wysportowany? Gdyby jeszcze gacie nie miał poniżej, wiecie, Uważaj, tu chyba prąd, to by co? mi dobrze szło. Kozy już tam słyszałam, że beczą. Najpierw leci siano, a później musimy im wodę przynieść. No teraz nie jest łatwo. Wszystko pomrożone. My jeszcze nie mamy tutaj wody w kontenerku, bo czekaliśmy na pewne części. A teraz oczywiście nie będziemy tego robić, bo przecież Marcinowi by palce odpadły. Już Ci otwieram, kochanie, poczekaj. Ja i tak jedną tu zostawiam, bo jak się na mnie rzucą, to nie dam rady nic zrobić. O, No chodźcie, chodźcie. chodźcie Farajna, wychodzić. No chodźcie, smrody. Chodźcie dziewczyny, chodźcie. Piłeczko, kochana. Ale przesuńcie się. No kawaler, ty też się przesuwaj. Dobra, i do środeczka. Hopsa. O, światło zapalimy. Kurde, no po nocy wszystko wyjedzone. Wszystko wyjedzone, co? A było po, wiesz, Tak, my musimy tyczkę tutaj zostało tylko. 2-3 razy dziennie teraz przychodzić do nich. Dwa. No czasami 3 też podeszłam. Tak? Wiesz, no może dlatego, że ja pojedynczo brałam, Aha, a ty podwójnie, to tobie się udawało. No to na pewno. Dokładnie. Ale wiecie co? Zaraz wam opowiem, bo teraz Marcin sprząta. One tutaj no robią tam gdzie gdzie śpią. Tak. Tam gdzie śpią. O. Nie wiem, to chyba Ewidentnie tutaj widać, że tutaj ktoś śpi, i tu są małe bobki, tutaj piłeczka to śpi. chyba po tobie, nie? Co? Po matce mają takie te. No co ja do łóżka robię? Nie, ale chciałem wywołać reakcję.
Uważaj sobie. Zmienił się zapach w obórce, od mamy banana. Kochanie, muszę ci coś powiedzieć. Ja dokładnie o tym samym myślałam, żeby powiedzieć. Naprawdę, nie wiem, to już szósty zmysł. Wiecie, no naprawdę, odkąd mamy baranka, jest inny zapach. Nawet jak się człowiek o niego obetrze, no jednak no, czuć barankiem, jest mocniejszy. Wiecie co wam powiem? To jest taka owieczka, ma ładny zapach. On ma taki sam, tylko kilka razy mocniejszy i już nie jest ładny. Tak. Jest taki, wiecie, drażniący. Ale myślę, że kochanie, mimo wszystko nie można go porównać Do capa nie, cap to jest kuźwa No. przy nim naprawdę brudarz. Chanel, ja bym powiedziała. Znaczy on jest Chanel przy No capie. tak, przy capie. tak. Znaczy nie, Chanel to jest damskie, no to nie wiem co tam, o Gucci. Nie, oby nie był Chanel, bo wtedy nic z dzieci. No to mówię, to jest Gucci. No, Gucci. Ja, Gucci. A Gucci Ty, też nie był jakiś... Właśnie, Gucci. 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 Ty, dobra ksywka, Ale Gucci. patrz jak wciągają się. Ale wiecie co, Ale siana wciągają po prostu teraz wiecie, że to takimi widać, ilościami. że są różne pola i różnie jedzą. Mieliśmy pola takie, że one jadły, ale nie było że aż rzucania. Chociaż też wiesz co, to też ciężko powiedzieć, bo to jest zima, więc one za bardzo nie mają tak naprawdę wyboru. Tak. A A- wtedy miały wybór. Ale mimo wszystko. Głupie porównanie. Tak, no może teraz tego nie widać, ale wiecie co? Tak wciągają to siano. Widać, że nie są głodne, bo piłeczka po prostu nam przytyła. Prawda? Wszystkie tam przytyły. Ale Zobaczcie piłeczka na ta Matołka, malu- jakiego on ma ryło takie Akurat grube. piłeczki nie widzicie, bo jest tam pod spodem owieczki, ale zobacz jak się fajnie wszystkie ustawiły. A zobaczcie co Marcin ma. Widzicie? Jaka szczoteczka. Mieliśmy podobne dla piesków, Tak. ale Marcin znalazł Coś lepszego, ulepszoną popatrzcie, tu wersję. się naciska i wychodzi taki plastik i robicie tak i jest czysto. Ty, rewelka, I popatrz, co? buch i jest praktycznie czyste do czesania. A kozy uwielbiają Kozy czesanie. uwielbiają, czesanie już dawno nie były czesane, znaczy już ja wczoraj, bo nie mogłem się opamiętać oczywiście, ale Tak. miały jakieś tam z 2 miesiące przerwy, nie? Jak nam Tak. się te nasze rozpieprzyło i No. też ciągle zapomnieliśmy kupić. No nie, chyba przeszkadzasz jej w jedzeniu. No, chyba tak. Chyba tak. Ty słuchaj, czemu ty włazisz do siana? Do talerza z nogami? Obsranymi najpierw po błocie, a później Nie, tym? to wiesz co, daj do paśnika. No, to będzie się... Daj szczoteczkę, kochanie. A, będzie czesanie piłeczki. Wyczesywanie z sianka. No to tylko mi z siana nie wyczesuj! Tak jak mama ciebie wyczesuje! Ty jesteś kompletnie bez siana! No kompletnie, Nie masz już kompletnie. szacunku na stadzie! Ja też nie będę miała szacunku! Tato, jesteś goły i wesoły. No. Dobra, Okej. ale wiecie co? To jest nic. To jest Weź najlepsze, jakiegoś grubaska. jak się grubacka wyczesuje. O, kto to jest? Doli? Doli. Doli, co? Ojej. Dobra. Ale powiemy wam, że one takie torby, Piękne się takie, Oj, no naprawdę. będą bliźniaki, co? Widzicie? Patrz jak jest nawalone. O! Ściskamy i chlup. Ty, no powiem ci, że naprawdę niezłe. Popatrz. Tylko, że musimy uważać, wiesz, żeby Bach. się za bardzo nie zapchało, no. Ty, naprawdę fajna szczotka. A zobacz, czy piąteczkę uda ci się poczesać, jak teraz je. Dobra. I co? No. Udało? Tak, nic nie drgnęła. Widzicie jak spada rewelacja. Rewelacja. Do wyczesywania, bo myśmy mieli problem z tamtą szczotką, wiecie, no trzeba było w jakiś Zapychała sposób tak wyciągać te włosie. To w paluchy to wchodziły, no bo to ostre są przecież takie szpileczki. A zadowolona. A za długie te włosy szlemiacze, cokolwiek. Nie, baranek ma za długie. Ale jak to wygląda cudnie. Mucą. Ale pełno siano masz na głowie. Siano ci w głowie tylko, tak? Ale wychowałeś te dziewczyny. Tylko siano im w głowie, no. Straszne będą materialisty. No. A ty co, piłeczka? Nie masz dojścia? Taka
torebeczka jest mała jeszcze. Mała? Widzisz jaka torba? Ona nie jest taka, zobacz jaka ona szeroka ale jest, ona nie jest taka mała. Ale wysokościowo jeszcze nie. A, wysokościowo tak, to To jeszcze na co taki do następnego lilipucik. roku będzie rosła i dopiero w następnym roku je wszystkie razem zapodniemy, nie? Tak. Bo ile ona fala? Chyba. A wiesz co, to jeszcze kochani musimy pomyśleć o tym. Woda jest, Rybciu? Tak. No, trzeba będzie później ciepłej donieść, bo trochę się lodu porobiło. No teraz z tą wodą co? No tak jest. Cały czas jest zimno, powiem wam, -8 w nocy już było. W dzień minus chyba 4, dzisiaj albo 2 ma być, kurde, albo jedno po drugie. Aha, czyli troszeczkę cieplej. Tak, no wiadomo jak to więcej. Ale jest ciepło, bo jest zimno. Ale przyjemnie, bo jest sucho przy nami, wiecie, wszystko Tak, zamarza. nie ma tej ciapy, nie ma tej klapy. ciapy. No, z dwojga złego to już chyba wolę takie ujemne temperatury. Ale mi to zniszczyłyście. No zniszczyły. O, wy mędy. Bo widzisz, właśnie one to robią, właśnie się To wspinają po prostu. Trzeba to jeszcze... Dobra, ja już to inaczej całkowicie wymyślę. No widzicie, zmuszają nas do myślenia. Takie samo zrobię, ale podwórki zrobię 2 albo 3 nawet. Ale podpórki takie grube kołki. Myślicie sobie, co ta Klaudia robi? Wyciągasz wszystkie worki z lodówki i jedzenie trzyma w workach. Otóż nie. Tak samo kiedyś Wam pokazywaliśmy, jak robiliśmy zakupy u teraz dobrego naszego znajomego, którego pozdrawiamy, wołowinkę i wątróbkę i inne rzeczy z krówki. I wyobraźcie sobie, byliśmy u niego wiosną, teraz jesienią zajechaliśmy i byliśmy w szoku, jaka była kolejka. Kolejka była taka, pojechaliśmy o godzinie 13 i stwierdziliśmy, o nie, nie ma mowy, wracam do domu, bo muszę dla Was zmontować film, więc przyjadę po południu. Było już ciemno, 4, 5, wiecie, szybko się ciemno robi. Dalej była kolejka, ale jakoś to szybciej przebrnęło. Dobrze, do sedna. Spotkałam się ze znajomym niedawno, raczej taka majętna osoba. I właśnie mówiłam mu, czy też nie chce mięska, ponieważ to jest okazja, 2 razy w roku tylko. No i ta osoba mi odpowiedziała, no ale ja nie mam miejsca. Ja mówię, jak nie masz miejsca? On mówi, no bo ja mam taką lodówkę. Dwie ma lodówki, Aha, tak, 2 lodówki. ale lodówki, wiecie, nie zamrażarki skrzyniowe. Tak, ale 2 lodówki, nie zamrażarki skrzynioowe. Ja na niego tak patrzę, bo ta osoba prowadzi biznes, ma bardzo dużo miejsca. Więc to nie ma. Tak, i nie ma zamrażarki. I dla nas, my z Marcinem, jak tak to usłyszeliśmy, mówimy, to jest niemożliwe. Jak można nie mieć zamrażarki, w szczególności... Znaczy, osobne, bo wiecie, każdy ma zamrażarkę w lodówce, tak, jakby tak. to jest ten. W szczególności, że on kupuje, lubi też dobrej jakości Dokładnie. od gospodarzy kupować mięso, ale problem jakby z gospodarzami, przynajmniej takimi małymi jak my, i zresztą tak samo jak tutaj gospodarz, jest taki, że to jest Sezonowość. To jest sezonowość. My mamy produkty może 2 razy w roku lub 3 dostępne, oprócz może królików, które są asezonowe, prawda? Tak, Ale tak no bardzo często gospodarze biją gdzieś na późną jesień, tak żeby było chłodniej na zewnątrz, żeby po prostu, wiecie, no to ze względów higienicznych Tak, ze względów jest higienicznych, łatwiej. Ale oczywiście to było wszystko robione w masarni, w Siedlęcinie, z wszystkimi papierami, mięsko przebadane no to i tak raczej dalej. tu nie ma o czym mówić, bo to jest Dokładnie, oczywiste. ale jeżeli chcecie dobrze jeść, jeżeli nie chcecie... Popatrzcie, jak ta wątróbka wygląda. Czy widzicie jaka to jest kolorystyka? Tak. Popatrzcie, ja nie wiem, czy to dobrze, no ja... Czekajcie, ja to troszeczkę podjaśnię obraz, uwaga. Bo próbuję na ekranie mieć taki sam kolor, jak ja widzę oczami. Popatrzcie na to. I ta wątróbka pachnie. No zobaczcie. Naprawdę, ten kolor, jędrność, no wszystko. Masz. Wy czegoś takiego... Popatrzcie, to jest najlepszy tester. Jeśli ona zje, to znaczy, że na pewno jest dobre. Zamrażarki w tych czasach są naprawdę AAA+, więc koszt utrzymania takiej zamrażarki to nie będzie bardzo duży,
A przeliczcie sobie, przecież musicie co tydzień, czy nie wiem jak często robicie zakupy, gdzie mieszkacie, iść do tego sklepu, czy podjechać do tego sklepu. To tracicie i benzynę, i czas, i energię, więc tak i przede wszystkim zdrowie. Bo nie wiem, gdzie kupujecie, jeżeli w tych wielkich masówkach, no mam nadzieję, że nie, bo wy jesteście naszymi widzami, więc jesteście trochę bardziej świadomi. Dlatego zachęcamy Was, naprawdę, szukajcie I pamiętajcie, lokalnie. inflacja teraz jest taka, jaka Tak, jest, tak to jak też Wam Marcin zaoszczędza. mówi. No teraz kupicie za 25 zł na przykład taką wątróbkę, żebyście już od razu mieli cenę, ale za rok ona pewnie będzie kosztowała 30 zł a tak czy siak jest świeża, więc wiecie, tam w zamrażarce to szybko schodzi. Tak. My jesteśmy zwolennikami wrzucania na półkę, jeszcze porządnie to zapakować. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. To jest łata wołowa, więc możecie z tego zrobić gulasz. Ja Wam może odpakuję jedną i pokażę, jak to wygląda. To wczoraj spakowałam. Zobaczcie, No jakie zobaczcie. mięso. Ten kolor widzicie? Jaki on jest czerwony i żadne wyblakłe. A i zapomnieliśmy przecież wspomnieć. Wiecie, wartość tego mięsa, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, no przecież jest całkowicie inna. To nawet nie ma co porównywać do sklepowego. Dlatego, wiecie, może to wychodzi jak reklama, ale bardzo byśmy chcieli tego typu reklamować, bo to z pełnego serca i... Wiecie Znaczy, co, z my całego zawsze serca. jak coś, możecie tak to uznać, reklamujemy, czy Ale jesteśmy jesteśmy przekonani. wdzięczni, czy o czym wspominamy, to ze szczerego serca, ponieważ jesteśmy przekonani do tego produktu, czy do produktu XYZ, bo jest to przez nas sprawdzone, Tak. a nie zapłacone. Tak samo jak teraz robimy mydła, no widzicie, oczywiście my tam będziemy planować może jakiś taki sklepik, który wspomoże nasze siedlisko gdzieś tam sprzedawać, ale widzicie, teraz one są... Łopatka. No popatrz jakie piękne. W tym momencie one dojrzewają, nic na szybko, dopiero będziemy za 2 miesiące mogli powiedzieć, na własnej skórze przetestować, czy to jest takie dobre, czy nie i żadnej popeliny. Tak, żadnej popeliny. Etyka musi być. No. Dlatego jeżeli weźmiecie coś od nas kiedyś w przyszłości, no to na pewno będzie w 100%... No tym, o czym mówimy. Mówimy, że jesteśmy zadowoleni z tego. Dobra, kochani, dzisiaj na obiad wątróbeczka leci. O, moja droga Marzena, to chyba nie taki kotlet dla mnie, a ten Nie mniejszy? no, coś ty, to trzeba pokroić w cienkie... Nie całe? Znaczy całe skroje, tak, całe skroje, ale nie całe takie. zjemy. No, o, widzicie. I oczywiście co? Cebulka. Cebulka, tak, cebulki. Cebulka musi być. Dobra, ja się zajmuję teraz kończeniem pakowania A tutaj ja się mięska. zajmuję z testowaniem psa. Daj mi jakiś flaczek. A, właśnie, w ogóle zobaczcie, no widzicie nasz amberek środka tutaj. Takie rzeczy się wycina, co nie? Takie białe. Tutaj masz taką Poczekaj. oto. Tak. No, chodź amberek. Łapa. Dobrze. Buziaczka. Pu, pu. Dobrze. Dała buziaczka, no tak, chciałam, to dała. Buziaczka. Buziaczka. Wątrobianego buziaczka. Nie, ja chcę buziaczka. Amber! Już nie. Już taki zasmakowała wątróbka, że nie chcę. Chcesz jeszcze? Dasz buziaczka? Jaki szybki. Ona naprawdę się brzydzi nas całując. Proszę bardzo. Oj, ty niunia jesteś. Oj. Kochana morda moja. Kochana morda nasza. Ja to trochę się przymyję po tym buziaczku wątrobianym. A teraz, żeby nie... Klaudia, przepraszam, myłaś się koło 5 sekund, a jak się ze mną całujesz, myjesz się koło godziny do 1,5. O co tu chodzi? Bo tak ci z buzi daję. No wiesz co, ale mi powiedziałaś. Od dzisiaj nie będę mył zębów tak często jak dotychczas i będę mył teraz raz na miesiąc, a nie jak co tydzień. Dobrze. Raz na tydzień. Wróćmy do sedna, bo no właśnie, bo tutaj Sedna. zanudzimy. Bo to zadyma się robi. A teraz ja to spakuję i przejdziemy do naszego pomieszczenia gospodarczego i Wam pokażemy naprawdę nasze zamrażarki, w jakim stanie one teraz wyglądają, co mają. No, więc ja teraz działam.
To jeszcze resztka została. No i oczywiście co? Kosteczki. Zobaczcie na Amber, na jej oczy, jak jej się świecą. Amberku, co to jest? Dostanie Co pies. to jest? Jejuś. Co to jest? Czy pies dostanie kosteczkę? Czy dostanie? Amber? O, Hill? Hill. dobrze, przyszła do pancia, wiecie, bo pancia... Syp. Bardzo dobrze. A chodź. Do pańci. Amber Hill? Dobrze. Łapa? Super. To jest przy takim czymś Proszę. od psa można wydębić wszystko. Oj! Oj, 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 Amberku, uważaj. Nie, to pancia powinna bardziej uważać. Nie, nic się... Oj! Nic się nie stało. Dobra, Rybciu, masz. Jak widzicie, wszystko jest opisane, łącznie z datą. Ja mam lekcję, bo nieraz nie robiłam tego wcześniej i później jak wyciągałam mięso, mówię, co to jest? Zielonego pojęcia nie miałam do momentu rozmrożenia. Więc teraz wszystko ładnie opisane. Dobra, lecimy. Dobra, zaglądamy do czeluści. I całymi zamrażarkami, wiecie co, najpierw to wam się pochwalimy. Popatrzcie. Patrz jakie piękne... co to jest? Kręgosłup. Czyli to, czego co nie wiemy, to są W tej drugiej kręgosłupy. zamrażarce. To się będzie chwali, to jest wszystko to, co fajne, to w tej drugiej zamrażarce. Dobra, Marcin, widzicie jaki on jest? On musi już teraz. No, pokaż, chwal się. Kozina. Baranina. Udziec z barani. Powiem wam, że wszystko jest przepyszne. Przepyszne. I zobaczcie, tak jak mówiliśmy, no jesteśmy zapakowani. Jesteśmy tak, też mamy swoje mleko, mamy masła pomrożone. Tak. Kazia, może ja tu też będę wrzucał do tej małej, co? Ją Też uzupełnię. wrzucaj, no wiesz, to trzeba Małe to... worki są, będzie łatwiej. Dobrze. Obok stoi, tak samo widzicie, zamrażarka. Tam mamy mleczko nasze kozie, bo kózki już no malutko dawały i próbowałam je zasuszyć, no to tak mi średnio wychodzi. Jeszcze wyobraźcie sobie Bella, nie Bella, kuleczka. No, koki można było się zwołać, tylko po kuleczce takie numery nam odstawia, że daje mleko. Nie narzekam, ale myślałam, że uda mi się ją zasuszyć, a nie udało. Daje jak cysterna. No cały czas, Daje, to dobrze, no niech daje, będzie się Nie no. powoli zasuszyć. Tak, troszeczkę mniej, nie jak cysterna, ale troszeczkę mniej. Pokaż. No. Domyka się. Domyka się. No. Także I widzicie, wszystko, ile jedzenia? wszystko na Pokaż tą pełno. drugą zamrażarkę. Tutaj mamy też chyba, jak dobrze pamiętam, mleczka, co to jest? A rosołowa baranina na rosół, jakieś tam inne, tu mamy mleko. Tutaj i te Siaczki. dwie są ostatnie dla psów mięsa, co nie? Tak, tam są Szuflady. siaczki. Spotykamy się też z takimi opiniami, a wiecie, tyle na was to prądu kosztuje i... Znaczy, że nas nie kosztuje, ale że na przykład jak wy byście chcieli zrobić sobie taką zamrażarę, no to przecież za prąd trzeba płacić. To nie są duże rachunki, wbrew pozorom, jak kupicie oszczędną zamrażarkę, ona 2 doby może bez prądu w ogóle stać i nic się na niej nie rozmrozi jak ta. Te są trochę słabszej jakości. My mamy jeszcze agregat, który jest tam, wprawdzie on nie jest podłączony, musiałbym wyjść na zewnątrz i wiecie, przedłużaczem przerzucić ten czerwony, ale jesteśmy w stanie utrzymać te zamrażarki bez prądu no sporo czasu, bo to dużo nie bierze, nawet jakbym musiał, wiecie, nie wiem, raz na dobę włączyć agregat na 2-3 godziny, to nie jest problem. Jest oczywiście lepszy sposób niż zamrażarka. To są wekowanie, znaczy lepszy, no inny, ale jakby on raz zrobiony wek porządnie, tyndylizowany, tak to się mówi. Tyndylizowany potrafi kilka lat wytrwać, więc oczywiście, tylko że no my jeszcze nie mieliśmy tak czasu się tym bawić, po prostu też ta dieta nam pokomplikowała, no bo człowiek jest do jakiegoś pewnego typu jedzenia przyzwyczajony, a jakby ta dieta optymalna w inną stronę nas pcha, a myśmy mieli kupę zapasów porobionych i jeszcze jak człowiek ma własną baraninę i kózki, to wam powiem, że
Tak a propos diety optymalnej, tam są jeszcze A, słoiczki to z są ostatniego naszego. Tak, tutaj mamy jeszcze słoiczki, widzicie, z diety optymalnej. No i robimy je, jemy sobie od czasu do czasu. I wiecie, bo też dużo było takich pytań, że my nie jesteśmy znawcami, my cały czas powtarzamy, my dopiero zaczynamy tą dietę. Bo czasowo dużo was jest bardziej takich doświadczonych osób, które znają do podszewki. My nie jesteśmy 100% na tej diecie, myślimy, że gdzieś tak w granicach 70%. Trochę więcej, ja Więcej? myślę, że trochę więcej, 80 Może na pewno. 80, no, Tak. ale na pewno jak ja widzę osobiście, to przeginamy ciągle z białkiem, ale ja jakoś sobie nie wyobrażam bez mięsa, bo robota jest ciężka i mięso napędza, te mięśnie się rozbudowują, są potrzebne, a poza tym, no wiecie, nie po to człowiek rok czasu chodzi koło zwierzaka, czy nieważne ile chodzi, żeby później go nie zjeść i to nam psuje tą dietę. Przy czym my znowuż bardzo staramy się pilnować z węglowodanami. To jest chyba takie główne. I jeść dużo tłuszczy, przy czym białka są tą taką, u nas są białka problematyczne, o dziwo, nie mączne, nie cukry, a białka. No każdy ma swoje słabości. Zastanawiacie się, gdzie ta Klaudia jest, gdzie ci przyziemni? Pokaż godzinę lepiej. A, godzinę! Zaraz wam pokazuję godzinę i zobaczycie. Widzicie moje ścińce pod oczami, doły. Nie wiem, czy to widać, No nie wiem. O, czekajcie. Nie wiem, ale jest godzina która? Bo ja nawet nie wiem, kochanie. Druga? Druga 40. Druga 40. No po prostu Marcin na nocną randkę mnie zabrał. Tak, Marzenia. Nie, wyobraźcie sobie, żegnamy się z fakirkiem. No. Czekamy właśnie tutaj na turecki kebab. Nie na turecki, Głupoty. ale zaraz wam zobaczymy, jak fakirek wygląda. No popatrzcie, jaka słodycz. Śpi no, sobie. zobaczcie, no, maleństwo śpi, taki zmęczony jest. No bo biedny, wzięliśmy go do domciu na kilka godzin. Tak, żeby Chłopaka. wiecie, już go przetarliśmy szmatką, Tak. żeby nie był mokry, no i żeby już jakby przyzwyczajał się do ciepła, no bo teraz ciepło w naszym samochodzie, zaraz ciepło będzie w autobusie. Tutaj pani akurat jedzie z zagranicy niemieckiej, praktycznie chyba pod Holandią, ona była bardzo daleko. No daleko. I jakby no przy okazji, że wraca z pracy, pomyślała sobie, że odbierze, bo ona jeszcze ma dobrych kilka godzin, żeby do Tak, siebie dojechać. Ale śledzik jest. Powiem wam, że jak mi go żal, jak ja bym go schrupał. Ale najlepsze jest to, że to największy rozbójnik, a teraz po prostu jak widzicie na niego, to taka słodycz, tak jak Marcin mówi, no tylko schrupać. Tylko schrupał. Poważnie, to jest niewiarygodne, on jest taki Boże, mięciutki, tak ładnie kochany. pachnie i No tak, bo i i tak go nas przygotowaliśmy, ktoś- troszeczkę tak. go przetarliśmy, co nie? że tam jedzie jakiś samochód, ale czy to jest samochód tylko? A, czy bus? wiesz co, poczekaj. Nie wiem, Coś większego. Nie, to z drugiej strony. Bo my tutaj tak obserwujemy, bo czekamy właśnie Na autobus, jakiś tam autobus. bus chyba, bo to nie jest Tak, autobus tak, wielki. Tak, tak. No to dzisiaj się żegnamy z pierwszym dzieciaczkiem. Trochę nam smutno. No. A słyszycie? To kocyk, smyczka, wszystko jest. Na razie tak? nie wychodzimy, jak dopiero podjedzie, to robimy tak, ten bo cały. to nie ma sensu. Bo to wiecie, nie ma sensu, żeby maluch No. nie marzł niepotrzebnie. Bo Maluszka. mówię, jest rozgrzany Tak. i to są momenty, że można takiego przeziębić. Jak on jest cały czas, wiecie, w ruchu, lub jest na zimnym, lub w budzie, lub się przytula do swoich szczeniaczków, braci, sióstr, koleżanek i kolegów, to jest inaczej. Natomiast jak zaczynacie go rozgrzewać, no to tak jak z człowiekiem. No, tak pani. Niestety nie dostał kolacji, bo No, będzie jechał zubożoną dostał bardzo zubożoną mocno. dużo wcześniej. Ale kubkę zrobił, siuś, ty może go Tak. wyciągnąć jednak, kurczę. Ale kochanie, A on siuśka, zaraz żeby pochodzi, zrobił. będzie z nami stała. Chwilę, nie? Tak. To wiesz, porozmawiamy. Ona ma te, wiesz, tam, my mamy takie Podkłady podkłady i ta pani też bardzo dobrze przygotowana, ma swój kocyk i podkłady. Bardzo dobrze. My też mamy oczywiście to wszystko, Tak. no bo wiadomo, że to no, jak będzie jechało, no to teraz mają przerwę i następna za ileś pewnie godzin i nie wiem, Ale czy widać, że ma doświadczenie. Mama, wiedziała, ona co Kaukaza wziąć. miała, wiecie, to jest Tak. taki doświadczony hodowca, Nie czy nie hodowca, hodowca. właściciel psów dużych, Dużych. właśnie tego typu, Tak. takich I ona
mocny. Uwielbia, duże tak jest. psy. Im większy, tym mówi lepiej. Tym więcej do kochania. Tak, Fakirku. Dobra, buziaczku, nie przeszkadzamy ci. A my się widzimy później. Jak dojedziemy do domu, to zobaczycie nasze lica. Albo i nie. Ciąg dalszy wieczornych eskapad. Nie patrzcie na mnie, że co, Klaudia jak zmieniła outfit, bo widzieliście mnie ostatnio z Marcinem na czarno, a teraz w bieli. Nie. Jest inny dzień, moi drodzy. I tak po prostu, ja tak chyba lubię nocki. Ostatnio mam nocne zmiany, nie wiem, tak wypada. A czemu ja do Was teraz nadaję? Bo chciałam Wam opowiedzieć przezabawną historię i udowodnić, bo Monika siedzi tutaj obok, zaraz mnie. Ale to wszystko po kolei. A Monika to pamiętacie, kuzynka Marcina, cała rodzinka była u nas i ubieraliśmy Bożenkę i Jacusia. Cześć, tu Monika. Zgadzam się z Klaudią, że jedziemy do Wrocławia. Byłyśmy umówione dobry tydzień temu, że na czwartek jedziemy. Ona w środę miała zjechać do Jeleniej Góry. Miała spać u mnie, miałyśmy sobie pogadać wieczorem. Klaudia dzwoni we wtorek, czy po nią przyjadę. Ja taka trochę zdziwiona. No dobra, okej, może być 2 dni, ale coś mi tutaj nie bardzo. I delikatnie tak próbuję naprowadzić rozmowę, o co chodzi. Ja mówię, no tak, mogę podjechać, ale nie jestem w Jeleniej. A ja myślałam, że ona już mnie nie chce. I mówię, śmierdzi mi to ewidentnie jakimś zakłamaniem u Klaudii. No wiesz, coś I wręcz się zapytałam, czy ma świadomość tego, że na czwartek jedziemy do Wrocławia. Zapanowała cisza i myślałam, że będzie chciała mnie przeatakować, że to moja wina. Że ja jej powiedziałam wcześniej, że miała to być środa. Ale okazało się, że tam już wcześniej jakieś miała sygnały, że coś dni nie te. Nie wiem, czy to Bożenka się zdziwiła, że... Tak, ogólnie dużo osób się zdziwiło, co ja robię w Jeleniej Górze. O dzień... Patrzę, no dlaczego? No co? Obrazili się na mnie wszyscy? No i padło bardzo kulturalne słowo. Oj, pomyliłam się. To takie kulturalne, co raczej Marcin by używał non-stop, nie ja? Nie no, Klaudii też się zdarza. No dobra, Każdemu się zdarza. Ale ja wtedy edytuję. Chodzę tak, prawie że do tyłu, bo byliśmy z pieskiem, oddaliśmy Fakirka, jak widzieliście już pierwszej właścicielce. Muszę ją poprosić o zgodę na, jak to powiedzieć, na wyedytowanie jej głosu. Usłyszycie od niej wiadomość, co ona powiedziała na temat pieska. No ale dobrze, ja zawsze zmieniam tematy, bo że jestem taka chaotyczna i skaczę. No i tak dzień wcześniej obudziłam się 5 rano, bo siuśki, jak zwykle, siuśki, majtki, piski, one chcą wyjść, one chcą siku, kupę i tak dalej. No to jak to mamuśka, można powiedzieć cioteczna, wstaje, no tak już wstałam, patrzę na horyzoncie, gdzieś tam zaczyna już świtać, mówię, a to już sobie porobię, to i owo, nie będę Marcina później budzić. Szkoda wracać do łóżka, no bo jak się godzinę z siuśkami stoi, no to się rozgrzewkę sobie zrobiłam. No i tak wyszło, że mieliśmy się spotkać właśnie z nową właścicielką, z Bożenką, o godzinie 12 w nocy, słuchajcie, w Zgorzelcu, więc mieliśmy godzinę prawie tam do dojechania do niej. No mówię, Marcin, nie śpimy, będzie dobrze. No i było dobrze. Śnieg spadł i my do niej dzwonimy, do kierowcy. Bożenko, gdzie jesteś, bo pani wracała z Niemiec. Ona mówi, kierowca mówi, a wypadek był, a objazd, a coś tam. Godzina później, 2 godzina później. Więc my byliśmy w Zgorzelcu gdzieś przed chyba 3, w domu koło 4. No i tak przespała się Klaudia do godziny 9. 5 godzin spałam, wcześniej prawie całą dobę, 24 nie. I mi się klepki odchyliły. Po prostu wszystko mi się tak pomieszało. O Jezu. Więc wiecie, sen jest dobry, czasami wskazany. Jeden wolny dzień dodatkowy, ale odpoczęłaś. Dokładnie, tak jak Monika powiedziała, mam wymuszony urlop dzienny, który bardzo szybko minął, produktywnie, z przyjemnością. A teraz jedziemy do Wrocławia. Później jeszcze Wam opowiem pewne update'y jakieś tam. Pa! Pa! Widzimy się ponownie, już
nastał świt. Nie no, przesadzam, nastał świt, już dawno nastał świt. Poczekajcie, muszę się tutaj zabrać, bo Marcin mnie tak załadował, że ja nie mam jak tego nieść. Chwila, momencik. No widzicie, ile ja tego mam? Tutaj jedna torba, druga torba. Muszę jak to złapać. O. No i idziemy teraz oddawać cały ten sprzęcior. Ale pięknie jest. Przynajmniej nie sypie śniegiem, można iść, no po prostu cieszyć się tą zimą. O, w promieniach słońca. O, jak dobrze. Zobaczymy, co Pan powie. Czy będę mogła dalej dla Was nagrywać, czy nie? Bo w tym momencie mam tylko tego małego brzdączka. Jejciu, już mi się język plącze. Monikę zostawiłam w aucie, bo też już się nachodziła, już swoje rzeczy pozałatwiała. No, a teraz ja. Dzwonię do Marcina o godzinie 8 i się pytam: wstałeś? Nakarmiłeś ciuśki? On mówi: nie chcę ich znać. Całą noc tam tylko szczekały, ujadały i tak było na zmianę, po kilka razy. A ja mówię: a widzisz, jak to jest? No, nie ma panci, to teraz ty musisz przejąć rolę. Dobra, idę tutaj do Pana i mu będę wyjaśniała, co i jak. Mam nadzieję, że mnie nie pogoni blondyny. Chwilunia. Dobra, sprzęcior oddany. Akurat, no niestety nie było Pana, ale dobrze, że był numer telefonu, to córa otworzyła. Ja tam wytłumaczyłam, co i jak. No i będziemy z Panem w kontakcie. I trzymajmy kciuki. Potrzebujemy aparat!